tym odcinku pojadę na pocztę. Thank you very much. Bye. Jedziemy do Ushuai. 450 km, może 60. Może uda się na raz, może uda się na 2 razy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Przede mną 100 km szutru, dosyć wymagającej drogi. Szutrów oczywiście się obawiam ze względu na mojego kulejącego malucha i pękniętą sprężynę. Mam nadzieję, że moje prowizoryczne naprawy dowiozą nas do Ushuai. Później zobaczymy, co dalej. W każdym razie jest spora różnica jechania na wężykach niż bez wężyków. Także żegnam Porvenir. Miło to było. Mieszkałem naprawdę u cudownej rodziny. Zajęto się mną tam doskonale. Codziennie mi gotowano. Także czułem się jak w domu prawie. Przejechałem już dystans ponad 4500 km od wyjechania z portu z San Antonio. 4500 km to jest dystans, jaki pokonałem podczas pierwszej podróży z cyklu Po drodze maluchem wzdłuż granic Polski. Wtedy zajęło mi to 18 dni. Naprawdę już chcę dotrzeć do tej Ushuai. Coś nie możemy tam dojechać. Ta trasa ciągle jakieś stawia przed nami przeciwieństwa losu. No pecha mam z tymi przesyłkami, to jest ewidentny pech, naprawdę, bo coś co... Zginęła przesyłka, zaginęła, no kurde, no naprawdę, to jest... Aż się nie chce wierzyć. Oj! A jednak shooter. Jednak shooterek. O, roba. Mamy asfalcik znowu. Granica 44 km. Na razie jesteśmy cały czas po chilijskiej stronie ziemi ognistej. No dobra. Argentyna. Argentina. Hola. Hola. Listo. Muy bueno. Gracias, cheers. Ciao. Nie było kontroli. Maluch oczywiście wzbudza uśmiechy. Uśmiechy wszędzie, gdzie się pojawia. No dobra. No i co? Po lewej kolejny ocean, Atlantyk. Byłem nad Pacyfikiem. Jeszcze 100 km mi zostało do Ushuai. Pewnie po 19 dojadę. Gdzieś tak. Krajobraz się zmienił. Pampa zniknęła gdzieś tam. Pojawiły się potargane na wietrze drzewa. Cały czas to oczywiście wieje i te drzewa naprawdę wyglądają, jakby były po prostu potargane tym wiatrem.
Ale jakoś nie czuję się na końcu, jakbym był na końcu świata, no. Zupełnie nie mam takich odczuć. Nie wiem, może dlatego, że straszny ruch jest na tej drodze do Ushuai. Tyle samochodów tu jeździ, po prostu coś niesamowitego. Samochód za samochodem. Nie wiem, jadąc do Władywostoku się czułem bardziej na końcu świata niż tutaj. No zobaczymy, jak będzie w Ushuai. No i co tutaj przed nami? Bramy Ushuai. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dojechaliśmy. Po 5000 prawie kilometrów. Dojechaliśmy do bram Ushuai. Bramy Ushuai. Tak nieprzyjemnie, kropi, mokro. Przyjadę tutaj po śniadaniu się obfotografować. Teraz nie ma co chyba. Dobra. Dokładnie przejechaliśmy 4993 km tego miejsca. Brawo, maluch. Brawo, maluch. Jesteśmy w Ushuai. Wow, 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 wow. No to wjechaliśmy do Ushuai, no proszę. Coś niesamowitego. Ha! Maluch! Gratuluję ci, stary, że ty mnie dowiozłeś. Długo się jechało. 3 tygodnie dłużej niż splanowałem. Mnóstwo przeszkód po drodze. Głównie tych czasowych. Kilka usterek. Ale jedziemy. Cały czas jedziemy. Dojechaliśmy tu. Przegrupujemy się z maluchem. No i zobaczymy, co dalej. Tak w sumie to mógłbym już tu zakończyć tą wyprawę. Tak naprawdę. W końcu dojechaliśmy na koniec świata, no. Ale zobaczymy, co dalej. Ciemno, zimno, nieprzyjemnie generalnie. Pozytyw? Bez problemu maluch dzisiaj przejechał 450 km. Co? To będzie to? Kurna? Może. Może. Zobaczmy. Dzień dobry w Ushuaia. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią jadę ponownie przywitać się z bramami tego miasta na końcu świata. Wczoraj pogoda nam nie dopisała. Dzisiaj za to
jest wspaniale, słonecznie. Co ponoć w marcu jest tutaj rzadkością. Także korzystamy z sytuacji razem z bestią i jedziemy do Bram Ushuai po raz drugi zrobić sobie fajne zdjęcie. No dobra, to wjeżdżamy jeszcze raz do Ushuai, moi drodzy, po raz drugi. A? Ile maluchów wjechało 2 razy do Ushuai? A? Zatrzymamy się tutaj. No tak, może nawet. Weźmiemy nalepkę. Nawet 2. Nalepimy nalepeczkę. Powiemy coś do kamery. I pojedziemy dalej. W tym miejscu kończy się lub zaczyna wiele samochodowych, motocyklowych, a nawet rowerowych wypraw. Dla mojej zielonej bestii te 50 dni drogi to właściwie dopiero rozgrzewka. Do Cartageny w Kolumbii został nam jeszcze cały kontynent do przejechania. Przez opóźnienia maluch zrobi sobie dłuższą przerwę za kilka tysięcy kilometrów w Urugwaju. Zanim jednak ruszymy na północ, to pojedziemy jeszcze kawałek dalej na południe. Tymczasem maluch, jak to maluch w dalekim świecie, tradycyjnie przyciąga większą uwagę niż turystyczne miejsca, do których dociera. Olha, o cara acabou de chegar aqui em Ushuaia, tá tirando a foto dele. Olá, como estás? Hola, good, thank you. Where are you from? Polonia. Polonia, dziękuję. Yeah. You came from Polonia in this car? Si, si. No way. Really? Yeah. Wow, that's amazing. Look at this car. Ele veio. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, congratulations. Isso aqui é o Fiat 147, é? What's the name of this car? Fiat 126. 126. Fiat 126. Isso aqui é o Fiat 126. Ele veio nesse carro da Polônia pra cá. You are together? Ah. They wouldn't fit inside. Do you mind to make a video for my YouTube channel? Yeah, go on. From Poland? English? I'm from Poland. Are you from Poland? And I see the car. Hi. Yeah. Cześć. How are you? Cześć, cześć. We are from Brazil. We are from Poland as well. I came driving with him in this car. Also. On the roof. I'm the first Brazilian Yeah. to visit every country in the world. I broke the Guinness World Record Ah, to fantastic. be in every country. What's your name? Anderson. Anderson. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Arkady. Arkady. You Arkady. came from where? From Poland, Polonia. Czy maluch trafił na kanał YouTube słynnego brazylijskiego youtubera? Tego nie wiem. Może wy sprawdzicie, drodzy widzowie. To drugi raz wjechaliśmy do miasta Ushuaia. Jedziemy teraz tam, gdzie się kończy droga. Kawałek stąd. Park Nacional Tierra del Fuego. Przy tym parku zaczyna się Ruta Nacional 3, czyli trójka argentyńska, która się ciągnie aż do Buenos Aires, ponad 3000 km. Taka ciekawostka. Tą drogą będę jechał te 3000 km do Urugwaju, gdzie też ta droga mnie zaprowadzi. No, sam jestem ciekaw, gdzie ona mnie zaprowadzi. Doprowadza mnie i malucha do końca naszej drogi na południe, południowoamerykańskiego kontynentu. I choć nie jest to najdalsze na południe wysunięte miejsce z dojazdem drogowym, to czuję się tu w końcu jak na końcu świata. Zatoka La Pattaya, w dali kanał Beagle i południowy skraj Andów robią wrażenie. Tu też kończy się definitywnie Pan American Highway. Jedźmy w takim razie na północ tego kontynentu. Ale zanim pojedziemy na tą północ, jeszcze po drodze chciałbym się zatrzymać w jednym miejscu. Za jakieś 10 km tuż na
obrzeżach tego niesamowitego parku. A tam znajduje się poczta. Poczta na końcu świata. Tam też kupię pocztówki dla patronów z Patronite. No i mam nadzieję wysłać też z tej poczty te pocztówki. Tak sobie staniemy. Niech Maluch też będzie atrakcją turystyczną w końcu. Tak jak powiedziałem, tak czynię. To w końcu patroni w dużej części dołożyli się do montażu i postprodukcji tej serii. Dzięki wielkie. Tymczasem Maluch jak to Maluch znowu pozuje dla rzeszy licznych przyjezdnych z całego świata. No dobra, czas stąd jechać na północ. Autobus następny przyjechał. Jedźmy zatem na północ, choć właściwie zanim na dobre ruszymy, to po drodze jeszcze jeden przystanek. Tradycyjna niespodzianka dla operatora. Także no, musiałem się zatrzymać jeszcze na jedzenie. I jak ja mam się za to zabrać teraz? To przecież nie jest spaghetti z gorącej Italii. No to żegnam Cię, Ushuaia. Miło było Cię poznać. Mam nadzieję do zobaczenia kiedyś. Miło mnie żegna Ushuaia. Pogoda dobra. W miarę ciepło. Słońce przebija się przez chmury. Widać okolice. Droga piękna. Piękna droga. A droga, jak to droga, pisząc scenariusz mojej podróży, przynosi kolejną niespodziankę. Dużego Fiata, którym podróżuje z Buenos Aires Claudio wraz ze swoją dziewczyną. ¡Qué maquinita! Hello. ¿Qué tal? Claudio, un gusto. 147. Sí, sí. 125. Parecido, a mí 600. Es Ah, 1600 ok. con mecánica 125. Ajá. Me hablaron de vos, me habló Pablo de la motito 110 negra. Me lo crucé en el ripio de la 40. Y español pequeño. Motito, Ajá. la moto, Ajá. la moto chica, Ya. Pablo. Ah, Tenés que ok. foto mejor. Sí, sí, foto. No, I come back with my drone because it's flying somewhere. My drone just come back. My drone is flying, so I come back and then I take photo, yeah? Entiendo. Algo entendí. Co za spotkanie. Coś niesamowitego. Duży Fiat. Duży Fiat. W życiu nie przypuszczałbym, że spotkam malucha na tej drodze. A w ogóle, no, dużego Fiata to już w ogóle nie pomyślałbym. I obydwa spotkałem. Obydwa samochody związane z moim dzieciństwem. Maluch przede wszystkim, no i duży Fiat. Tata miał dużego Fiata przez 10 lat, rocznik 80. Pół Polski nim zjechaliśmy. Ach, to były czasy. Każdy wyjazd to wyprawa. No nic, w drogę, droga woła. No tu jeszcze piękny kawałek tej drogi przed nami. Droga kolejny raz prowadzi do granicy z Chile. Tam, tuż za granicą, planuję przenocować. Zanim jednak wjadę do Chile, napełnię maluchowe zbiorniki. W Argentynie paliwo jest znacznie tańsze.
benzynka, toaleta i jedzonko. Głodny jestem strasznie. Szynka z serem. A tu mamy kurczaczka. Jedźmy do Chile. Jesteśmy. Hostela La Frontera. Hostela La Frontera to jest to miejsce. To jest właśnie to miejsce, gdzie chcę się zatrzymać. Jestem w San Sebastian, tuż na granicy chilijsko-argentyńskiej. Maluch wjechał kolejny raz do Chile. Przejechaliśmy 300 trochę kilometrów dzisiaj, a jutro pewnie znowu jedziemy do Argentyny. Przede mną jeszcze dobre 3000 kilometrów do Urugwaju. Mam na to 2 tygodnie, także powinienem dojechać, jeżeli oczywiście maluch na to pozwoli. Bo to, jak już nieraz mówiłem, zawsze wszystko zależy od malucha. To on decyduje i droga oczywiście, gdzie dojedziemy. No dobra, to było na tyle. Do jutra. Dobranoc. Bestia! Kolejny dzień trasy. Jedźmy. Kochany jesteś, naprawdę jesteś kochany. Już 5500 kilometrów za tobą. Hostela La Frontera. Ciao. Jedziemy do oddalonej o 60 km od granicy, leżącą nad Zatoką Inutil, kolonii pingwinów królewskich, ponoć jedynej w głębi kontynentu. Droga tam nieprowadząca jest prawdopodobnie ostatnim szutrem na przestrzeni następnych 3000 km. Kara jest straszna. Kurna! Sorry, maluch, że się tak śpieszyliśmy. Weźmiemy to. Lary. Weźmiemy to. This colony, it is a special colony of king penguin. Why? It is the only one in Chile. It's the only one in the world that are inside a channels, a strait, like the Magellan Strait. And the water of the Magellan Strait are protected by the big fisheries. For that reason, the environmental conditions and the competition for food are better than other places. Not only for the penguins, it's for all the marine fauna and the human. In the other colonies, the penguins live with more fauna, with more penguins, and with the human with these big nets. For that reason, they must swim more kilometers than this place. For example, here, the feeding trips are between 100 to 150 kilometers, but in other colonies, since 1000 kilometers. It's a big difference. For that reason, the chicks or the babies have more food and grow up 2 months early than other places. And it's the only colony in the world that has a terrestrial predator. In the other island, they have the natural predators like the leopard seal, sea lion, killer whale, giant petrels, and Chilean skull. But in Tierra del Fuego, we have a big group of introduced animals, like the gray fox. The foxes hunt the chicks in winter and kill them. For that reason, 4 years ago, the penguin have big problems with the fox because only the 10% of the chicks that born in the summer survive,
and the place was not safe for the adults because we saw in the videos that the foxes run around the penguins all the time at night. Yeah, for that reason, a big group of adults left the area. With the COVID, we were closed for 2 years, and we can do a special program to protect the king penguin. We do a lot of actions. We can decrease the death of the chicks in a 70%, and the place was safe for the adults, and for that reason come back a big group of adults. It's a small colony of king penguin. The population is between 140 to 160 adult penguins. Today, we can see different steps of the breeding cycle. The first one is the molt, or when they change the feathers. The second one, the courtship, or when two males fight for a female. Maybe we can see some penguins fighting with their wings or picking others. And other penguin incubating their egg. But this species of penguin don't make nest or cage. My egg. They put the egg over their feet and they cover with their feathers. But when they stay with the egg, they can move, because if they lost the egg, it's over, because this egg decreases the temperature and don't hatch. For that reason, the only movement that they make is turn around, but slowly, and put the back to the wind and enough. Yeah. And other penguins take care of their chick. Yeah. The chicks are different than their parents. They are brown, fat, and fluffy. And the big one has only 1 month and a half. Yeah, but the chicks, because they has a lot of food, every 4 days the parent come with fresh food. When they has 5 months old, they has the same tall of their parents, but the only difference is that they has this brown coat, different than their parents. Fajne miejsce. Zdecydowanie warte odwiedzenia. Kolonia pingwinów królewskich. Jedyna w Chile i jedyna w głębi, tak daleko na południowoamerykańskim lądzie, tuż przy cieśninie Magellana. Pingwiny to ostatni przystanek na Ziemi ognistej. Dalej przed nami prom i kolejna przeprawa przez cieśninę Magellana. Bahia Azul to jest mieścina, gdzie znajduje się prom. Zdarłem tylną oponę prawą. Zastanawiam się dlaczego. Od wyjazdu z Ushuai, czyli 500 km. Wiem, że to dlatego, że właściwie cały czas skręconą mam kierownicę w tą stronę, bo kontruję, bo głównie mam wiatr od lewej. Cały czas muszę kontrolować. Właściwie jadę ze skręconą kierownicą cały czas. W większości tej trasy Ushuai. Czy to jakiś ma wpływ? Nie wiem. Ostatnie spojrzenie na Ziemię ognistą. Pożegnanie z Tierra del Fuego. Podobało mi się, fajnie było. Mimo tego przestoju w Porvenir, przejazd do Ushuai i z powrotem podobał mi się. Także z satysfakcją opuszczam tą ziemię. No i jadę dalej, na północ, tak jak mówiłem. Na północ do Urugwaju.